Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housmart. Za moimi plecami dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 m2, a my znajdujemy się w województwie małopolskim. Zapraszam dzisiaj do odcinka, w którym pokażę Wam dom z pewnymi modyfikacjami naszych inwestorów. Dom ten ma 50 metrów powierzchni zabudowy i ponad 60 metrów powierzchni po podłogach wewnątrz. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy, dlatego zapraszam do oglądania i zostańcie do samego końca. A oto jest i on, dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 m2. Jak możecie zwrócić uwagę, doszło tutaj do pewnych modyfikacji wykonanych na prośbę naszych inwestorów i do takiej pierwszej modyfikacji, którą możecie tutaj zaobserwować, to jest to, że front tego budynku, tutaj to przeszklenie, dzieli się troszeczkę w inny sposób, aniżeli typowo, jak to jest zawsze w tym projekcie Mezzanine Smart. To znaczy, to tutaj górne przeszklenie normalnie mamy tutaj podzielone takimi pionowymi wstawkami, natomiast tutaj inwestorzy poprosili o taki podział, można powiedzieć, na krzyż i taki też podział im wykonaliśmy właśnie na specjalną ich prośbę i jestem ciekawy, jak Wam się takie właśnie rozwiązanie podoba. Z kolejnych takich informacji, różnic, jeżeli chodzi o ten dom względem tego, co jest na stronie internetowej, to jeżeli możecie tutaj spojrzeć i zwrócić uwagę, to pokrycie dachowe to jest blacha tutaj Bratex Savannah i zobaczcie, że pomimo tego, że to nie jest ta blacha na rąbek i nie schodzi tutaj nam na boki, to mimo wszystko bardzo ładnie ten budynek wygląda właśnie z tą blachodachówką i po prostu prezentuje się tak nowocześnie. Na pewno tutaj ma znaczenie to, że kolor antracytowy tego pokrycia dachowego z tą nocą polarną tego impregnatu, czyli z czarnym po prostu kolorem, dobrze współgra i mimo wszystko tworzy to taką jedną wizualną, kolorystycznie jakby bryłę. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, co Wam chcę przekazać, że po prostu dzięki tej kolorystyce nadal ten budynek i pomimo zmiany z blachy na rąbek na tą blachodachówkę Savannah, to mimo wszystko wygląda bardzo nowocześnie, a takie, słuchajcie, rozwiązanie, możecie nawet spojrzeć tutaj, też jest taka nowoczesna, piękna stodoła, też takie pokrycie musi mieć, no bo właśnie w tej okolicy miejscowy plan jakby nakazuje konkretny rodzaj, słuchajcie, pokrycia dachowego. Co do wymiarów tego budynku, 9 metrów długości, 5,5 metra szerokości, ponad 6 metrów wysokości. Tak jak wspomniałem, dom ma 50 metrów powierzchni zabudowy, a po podłogach w środku ponad 60 metrów do wykorzystania przestrzeni, więc jest to naprawdę dom, który może służyć zarówno pod kątem normalnego mieszkania jednorodzinnego i taki jest też cel naszych inwestorów, jako właśnie alternatywa na przykład dla mieszkania w bloku albo dla tradycyjnego budownictwa, bo inwestorowi tutaj zależało przede wszystkim na czasie. Miał inwestor doświadczenia z osobami, które budują lub budowały domy systemami gospodarczymi i on jakby na kanwie doświadczeń tych osób zdecydował się na system zlecony i jakby no ten dom już stoi gotowy. Domy te, o których mi inwestor wspominał, no nie są jeszcze nawet w stanie surowym, zamkniętym, więc na pewno tutaj przewaga systemu zleconego pod kątem czasu nad systemem gospodarczym. Na pewno te budowy systemem zleconym trwają krócej, ale dzisiaj nie o systemach, tylko o tym budynku, bo się troszeczkę rozgadałem. Zobaczcie, że tutaj na tej bocznej elewacji mamy dwa duże okna. Tutaj mamy tą część salonu z aneksem kuchennym, natomiast tutaj mamy stricte ten aneks kuchenny. Jak wejdziemy do środka, to Wam oczywiście pokażę rozkład pomieszczeń. Na uwagę tutaj zasługuje również fakt, że właśnie ta elewacja to nie jest opalana, ona jest malowana impregnatem, który właśnie jest w takim kolorze czarnym. Producent nazwał go nocą polarną. No, kreatywność i marketing. Tutaj na zewnątrz mamy kraniki, do tego, żeby sobie móc podlewać na przykład ogród, a tutaj z drugiej strony, jak możecie spojrzeć, okno z łazienki, bo normalnie jest łazienka i pokój, i
okno jakby z tego pokoju zostało przeniesione na tą stronę i z łazienki zostało przeniesione na drugą stronę. Także ta ściana tutaj, ściana tylna tego budynku w zasadzie ma przeszklenie tylko tutaj to górne i też możecie zwrócić uwagę, że jest ono inne aniżeli u nas na stronie internetowej, ale jakby wynika to właśnie z tych delikatnych modyfikacji inwestorów w środku tego budynku. Tutaj mamy te kable wystające od jednostki klimatyzacji i tutaj będzie ten agregat zewnętrzny. Tutaj widzicie ten inny kolor tego impregnatu i ten dom jest właśnie taki dwukolorowy, można śmiało powiedzieć. I idziemy tutaj od strony wejścia do budynku. Tak wygląda, słuchajcie, wejście do budynku, a tutaj jest właśnie to przeniesione okienko z łazienki. Zwracam uwagę, zobaczcie te naroża, bardzo ładnie wykonane te obróbki blacharskie. Dzisiaj spotykamy się z inwestorem na przekazanie mu tego budynku i zwracam też uwagę właśnie na takie detale, chociażby jak właśnie mamy wykonane obróbki blacharskie i czy wszystko tutaj jest nie dość, że funkcjonalne, to jeszcze też i estetyczne. To co, nie przedłużając, chodźmy do środka. Mamy tutaj takie bezklamkowe drzwi, więc po prostu pociągamy sobie, wchodzimy i jesteśmy, słuchajcie, w wiatrołapie. Wiatrołap, w którym się znajdujemy, ma ponad 2 m² powierzchni i tutaj w tym wiatrołapie również zlokalizowane są chociażby rozdzielacze wody, czy na przykład skrzynka z prądem i z bezpiecznikami. Proszę bardzo, tak ona się tutaj prezentuje. Tutaj mamy karteczkę też z opisikiem tych bezpieczników. I jest to świetne miejsce do tego, żeby właśnie zdjąć kurtkę, położyć buty, zdjąć buty i taki właśnie przedsionek, taki wiatrołap w tym budynku tutaj jest, w mezaninie 50. Jak na pewno zwróciliście uwagę, to jest to lustrzane odbicie, bo normalnie jakby wchodzimy od tej strony budynku, a my weszliśmy od drugiej, no ale to lustrzane odbicie jakby nie jest jakąś taką rzadką zmianą, to wszystko zależy od tego właśnie jak ten budynek ma być ułożony na działce. Możecie zwrócić uwagę, że nie ma tutaj tej dodatkowej dolnej sypialni, tylko wszystko mamy na jednym poziomie i tutaj mamy ten salon, natomiast aneks kuchenny mamy tutaj, w tej części, tu będzie aneks kuchenny i inwestorzy tak to zaplanowali, żeby tutaj była zabudowa kuchenna, tutaj na przykład zlew i żeby można było podczas różnych czynności w kuchni też wyglądać po prostu na zewnątrz. A widoki tutaj są bardzo ładne. Jesteśmy w okolicach Krakowa, więc piękne pagórki i naprawdę bardzo ładnie to wygląda, ale jak wejdziemy na antresolę, to myślę, że jeszcze ładniejsze będą te widoki. Tutaj mamy łazienkę. Ta łazienka ma ponad 3,5 m² i to wszystko, co powinno się w łazience mieścić, to oczywiście się zmieściło. Mamy miejsce oczywiście na prysznic, mamy miejsce na pralkę, mamy miejsce na umywalkę, mamy również okno, dzięki czemu w tych pomieszczeniach, w których panuje duża wilgoć, możemy sobie bez problemu przewietrzyć, otworzyć okienko. Wykonywaliśmy tutaj niedawno wylewkę, miksokret, więc tutaj warto te pomieszczenia wentylować, więc pomogłem, otworzyłem i się to wszystko ładnie wentyluje. W łazience używamy tych zielonych płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych właśnie do tych pomieszczeń, gdzie jest po prostu duża wilgotność. No i teraz słuchajcie, idziemy do tej części salonu. Tutaj mamy tą jednostkę wewnętrzną od klimatyzacji, o której Wam wspominałem. Na zewnątrz mamy ten agregat zewnętrzny, a tutaj mamy ten agregat wewnętrzny, który będzie. Te agregaty montujemy najczęściej na koniec inwestycji, jak już jest tutaj ten dom wykończony pod klucz. No i to, co w tym projekcie mi się najbardziej podoba, czyli te duże, piękne, frontowe przeszklenia z tą modyfikacją inwestorów, że tą podziałkę mamy tutaj tak pionowo. Okna są 3-szybowe, 6-komorowe, bardzo wysokiej jakości. I tutaj mamy je w systemie odstawno-przesuwnym, czyli klameczka do siebie i możemy na bok sobie tutaj odsunąć jedno skrzydło, klameczka do siebie, na bok i odsuwamy sobie drugie skrzydło. I tak to wygląda, jak te okna są, słuchajcie, otwarte, a tak wygląda, słuchajcie, ta przestrzeń, którą mamy tutaj nad głową. I naprawdę tutaj do sufitu z blisko 7 metrów, słuchajcie, naprawdę czuć tą przestrzeń. I tutaj dodatkowo inwestorzy zażyczyli sobie tak jak u nas na grondach, to w tej górnej części ta deska
i ta deska naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Całość powierzchni, jeżeli mówimy tutaj o parterze, to całość powierzchni to ponad 30 m2, licząc salon z tą częścią aneksu kuchennego, który właśnie będzie w tamtym miejscu. A tutaj zaplanowane są schody. No teraz mam tą swoją roboczą drabinkę i wejdziemy sobie na górę, na antresolę, żeby właśnie Wam pokazać, jak wygląda góra i jakich modyfikacji inwestorzy dokonali właśnie na górze. Także zapraszam na antresolę. No i słuchajcie, jestem już na antresoli, wszedłem sobie po drabince, ale oczywiście tutaj będą wygodne zabiegowe schody. I tak prezentuje się antresola. Taką drewnianą barierkę robimy inwestorom jakby w standardzie. Tutaj antresola jest podzielona na takie, można powiedzieć, kilka stref. To znaczy, tutaj wiem, że inwestorzy zaplanowali sobie biurko do takiej pracy właśnie z domu i bardzo fajnie to biurko będzie tutaj umiejscowione. Mamy punkty elektryczne, no i wystarczy, że tylko głową odwrócimy się w lewą stronę i od razu taki piękny widok rozpościera się przed nami właśnie z tej antresoli. Piękna tutaj góreczka, pięknie tu wszystko kwitnie, także naprawdę widoki takie trochę jak z tapety w komputerze. Nie wiem, czy w latach 90., 2000 kojarzycie taką tapetę z takimi pagórkami. To czuję się dokładnie jak w tamtych czasach przed monitorem. No dosłownie ten pagórek tak wygląda. Ale słuchajcie, wracamy do antresoli. Antresola ma 21 m2 powierzchni. Tutaj zakładam, że będzie łóżko inwestorów, tak przynajmniej wynika z projektu i z rozłożenia punktów elektrycznych. Tutaj widzicie to okno, tą modyfikację tego okna, którą tutaj inwestorzy zrobili, bo standardowo mielibyśmy tutaj trójkąt i te 2 kwadraty. Natomiast inwestorzy troszeczkę inną mieli tu wizję na temat właśnie tej antresoli. Mianowicie te pomieszczenia, tutaj ta garderoba, zobaczcie jaka ta garderoba jest pojemna. Zobaczcie, stoję w zasadzie przy samej ścianie, bo jest wysoka ściana kolankowa. No jak żeby inaczej, nie ma odcinka bez wskazania wysokości ściany kolankowej, jak jeden z widzów zauważył. No ale słuchajcie, zawsze się tym chwalę, no bo zobaczcie, no 1,80 m, a ja w zasadzie na zgiętym łokciu stoję przy samym tutaj, dotykam głową dachu i przy samej ścianie stoję. Także tutaj naprawdę można zrobić funkcjonalną garderobę właśnie w tym pomieszczeniu. Tutaj natomiast będzie łazienka, proszę bardzo, łazienka, ubikacja i tak jakby z tą myślą projektowaliśmy właśnie tą przestrzeń na antresoli, żeby tutaj była ubikacja i świetnie jakby to miejsce się ku temu sprawdza. Mi osobiście bardzo się podoba ta modyfikacja i to okno, bardzo ładnie to wygląda, jak i cały wygląd tej antresoli tutaj na górze, bardzo ładnie moim zdaniem inwestorzy sobie tutaj to zaplanowali. A nieskromnie powiem, jak tutaj jestem, że bardzo mi się podoba wykonanie tej naszej realizacji i bardzo lubię to połączenie właśnie z tą deską tutaj w skosach w suficie. Naprawdę bardzo ładnie to po prostu wygląda. Z takich ciekawostek tutaj jeszcze na górze, nade mną widzicie, będzie druga jednostka klimatyzacji i uważam, że to bardzo dobrze, ponieważ fizyki no nie oszukamy, choćbyśmy nie wiem jak się bardzo starali, ale ciepłe powietrze zawsze idzie do góry, zimne powietrze opada na dół, więc bardzo dobrze, że tutaj w tym miejscu inwestorzy również będą mieli jednostkę klimatyzacji i dodatkowo ten komfort będzie termiczny naprawdę bardzo wysoki. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a jeżeli jesteście zainteresowani, ile taki dom kosztuje, w takim dokładnie stanie, albo chcielibyście teraz napisać komentarz, jaka cena, to słuchajcie, nie piszcie tego komentarza, wejdźcie na naszą stronę internetową. Tutaj wyświetla się Wam adres www.hausmart.pl. W zakładka projekty i wyceny wybieracie dom Mezzanine Smart 50, bo taki to jest właśnie model i zaznaczacie płyta fundamentowa, pakiet numer 3, pakiet numer 4, czyli elektryka, hydraulika, obróbki blacharskie. Zaznaczacie klimatyzację, ogrzewanie podłogowe foliami na podczerwień i strona automatycznie liczy Wam cenę. To co na stronie, to w umowie i taki dom możemy Wam wybudować w kilka tygodni. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Hausmart. Jesteś u siebie.